Cześć Wam, mam na imię Darek. Podróżując po UK pokazuję Wam lokale, które serwują polskie lub z polskim twistem jedzenie. Natomiast jest pewien kraj znajdujący się w UK, który mimo ponad 70 epizodów pokazałem Wam tylko raz. Najwyższa pora ponownie go odwiedzić. Zapraszam na epizod. Siemano moi drodzy, trochę tak dramatycznie ten wstęp, ale obiecuję Wam, że ten cały epizod będzie pozytywny. Dla tych, którzy po raz pierwszy pojawili się na kanale, na samym początku użyłem słowa klucz. Pokazuję Wam. Moją YouTube'owską misją na starość jest po prostu pokazanie Wam lokali, które serwują polskie lub z polskim twistem jedzenie. A skoro o wilku mowa, lokalizację, którą dzisiaj odwiedzamy, to Pierogi Cardiff. I jak sama nazwa wskazuje, Pierogi Cardiff po pierwsze jest to miejsce, które serwuje pierogi, a po drugie znajduje się w Cardiff. Jeżeli chodzi o stolicę Walii, czyli Cardiff, to powiem Wam, że to miasto było na mojej liście do zobaczenia już od naprawdę wielu lat. I to była idealna okazja, jak to mówią tutejsi, to kill two birds with one stone. Zostałem sobie tutaj w tym hotelu, Premier Inn, i powiem Wam, że na parę hoteli, które już naprawdę odwiedziłem, i wiem, że Premier to jest taka sieciówka, to ten tutaj, no ten pokój też ogólnie widzicie, jak on wygląda, na mnie zrobił naprawdę wielkie wrażenie. Słuchajcie, wybrałem ten hotel również nie bez powodu, bo tak naprawdę stąd do Pierogi Cardiff, które znajdują się w Cardiff Market, mamy parę minut na pieszo. Ja się szykuję, a w międzyczasie, jeżeli chcecie, a tak naprawdę nie macie wyjścia, chyba że to przewiniecie sobie do przodu, zobaczcie sobie, jak spędziłem wieczór w Cardiff. Aha, sorki, miałem się ogarnąć, zapomniałem. Tak lepiej. Dobra, chodźcie ze mną. Ja się szykuję i mam też pewien plan. Na dziewczyn Facebooku nie dogrzebałem się do informacji, od której mają otwarte. Ale jeżeli wejdziecie sobie na Google, tam jest napisane od godziny 11. Natomiast czego się dogrzebałem na ich Facebooku, to tego, że jest tam grono uśmiechniętych dziewczyn, które ręcznie przy Was robią pierogi. I jak moi stali widzowie wiedzą, a nowi się teraz dowiedzą, ja nie jestem jakimś wielkim pierogożercą. Natomiast z miłą chęcią pójdę, spróbuję, poznam dziewczyny, poznam w ogóle historię tego miejsca, a później w studiu Wam wszystko przedstawię. Na tym kanale jest pewna tradycja, czyli kącik.pl bawi Ania uczy. I normalny mój plan był taki, tak jak zrobiliśmy to w Perth, że biorę kamerę, idziemy do Cardiff Market i po drodze Ania Wam coś mówi. Tylko że jak widzieliście w wcześniejszych przebitkach, ja byłem już wczoraj wieczorem pod tym Cardiff Market. I po pierwsze, na pewno będzie po drodze dużo ludzi, a ja nie jestem wielkim fanem ich nakręcania. A po drugie, jestem tutaj pierwszy raz w życiu, póki co, bo powiem Wam, że te Cardiff naprawdę na mnie zrobiło wielkie wrażenie. I pierwszy raz w życiu byłem na tej trasie Premier Inn Cardiff Market. I teraz, jeżeli włączę tą kamerę, żeby nagrać całą tą drogę dla Was, to boję się, że gdzieś skręcę, gdzieś zagubię się czy coś. Dlatego nie kombinujmy już. Wjeżdża kącik.pl bawi Ania uczy. Wy zobaczycie sobie przebitki z wczorajszej podróży. Czyli co? O wilku mowa. Kącik.pl bawi Ania uczy. Aniu, powiedz nam coś ciekawego na temat stolicy Walii, Cardiff. Cardiff jest stolicą Walii, która zaskakuje różnorodnością na stosunkowo niewielkiej przestrzeni. W samym sercu miasta znajduje się Cardiff Castle, miejsce, gdzie historia rzymska, normańska i wiktoriańska splatają się w jednej budowli. Bogato zdobione wnętrza zamku kontrastują z nowoczesnym centrum handlowym i restauracjami tuż obok. Kilka minut spacerem dalej rozciąga się Cardiff Bay, dawna dzielnica doków, która dziś jest jednym z najbardziej klimatycznych miejsc w mieście.
Nad wodą stoją historyczne budynki jak Pierhead Building, obok nowoczesnych przestrzeni kulturalnych i restauracji. To właśnie tutaj widać, jak Cardiff zmieniło się z przemysłowego portu w dynamiczną europejską stolicę. Miasto żyje sportem. Gdy na Principality Stadium odbywa się mecz rugby, całe centrum wypełnia się czerwonymi koszulkami i śpiewem kibiców. Jednocześnie Cardiff ma w sobie dużo zieleni, zwłaszcza w rozległym Bott Park, który ciągnie się wzdłuż rzeki Taff i daje chwilę oddechu od miejskiego zgiełku. To miejsce, gdzie walijska tradycja, język i kultura są wciąż żywe, ale podane w nowoczesnej, otwartej formie. Dobra, ja już jestem na miejscu i jak widzicie, vibe'y są trochę inne, bo jest dzień. Nie przedłużamy dłużej. Pierogi Cardiff, Pelowskarmia, chodźcie. Ja już jestem na miejscu, w ogóle panie, które znajdują się tam, nie mają zielonego pojęcia, że zaraz przyjdę. Żeby nie było, że o was, moi drodzy widzowie, nie dbam, zaparkujcie sobie tutaj. Jeżeli chodzi o ten cały tutaj market, ja uwielbiam takie klimaty. Mali przedsiębiorcy, malutki handel, dla mnie osobiście ma to mega urok. Idę powiedzieć dzień dobry, idę zamawiać i widzimy się przy jedzonku. Dobra, zamówienie złożone, panie będą wywoływały numerek i mam Lucky 7. Jeżeli chodzi o rodzaj pierogów, to wybrałem sobie więcej niż jeden, a ile rodzajów to zaraz się dowiecie. Jeżeli chodzi o tradycję, która musi być podtrzymana, to zaraz to się wydarzy. Za was, panie drogie, reprezentujące nasz kraj, godnie serwując, mam nadzieję, te pyszne pierogi. Za Cardiff, miasto dla mnie, na tyle co zobaczyłem, niesamowite. Za Walię, za was rodacy mieszkający tutaj i w ogóle w UK, i za was, moi drodzy widzowie, aha, i za lokal Pierogi Cardiff. Wasze zdrówko. Jak widzicie, na samym dole jest całe epicentrum handlu, natomiast u góry macie tutaj te siedzenia, przy których ja jestem. Są te rzędy różnych jadłodalni, ale mnie najbardziej interesują pierogi, które właśnie tutaj idą. Proszę bardzo. To Dziękuję jest bardzo. pierwsza wołowina wieprzowina i ten na spróbuj. Dziękuję bardzo. Dobra, jak już zobaczyliście, zostały do mnie dostarczone pierwsze, zobaczycie ile rodzajów pierogów. I to jest beef brisket i pork shoulder, czyli po prostu taka wołowina i karkówka. I pokażę wam tak jeszcze z bliska. Zaraz próbujemy. Jest taki szczypiorek, cebuleczka i takie à la gravy. Powiem wam, że nie mogę się naprawdę doczekać, bo jestem mega głodny. Na razie zjemy to bez gravy. Chodźcie na to. A teraz zamaczamy w to w gravy. Powiem wam, że ten farsz, te całe kombo z tą cebulką, ze szczypiorkiem i te gravy niesamowite. Składając zamówienia, panie poleciły mi pewien rodzaj pierogów. I ten rodzaj pierogów dla was może będzie idealny. Dla mnie ten jeden składnik jest takie no. A o co chodzi? Chodzi o kalafior. Wielokrotnie podkreślałem, że zarówno kalafiora i gołąbków na tym kanale nie będę jadał. Ale te miłe panie przekonały mnie do tego i wziąłem w razie czego tylko, zobaczcie, jednego sobie na spróbowanie. A co tam jest, to wam powiem. Ja po prostu przeczytam to, bo nie chcę kaleczyć. Jest tam garlic roasted cauliflower, czyli taki jakby czosnkowo opiekany kalafior, cheddar cheese, ser cheddar, red Leicester, Italian and hard cheese. No, to jest w tym pierogu. Dobra, spróbujemy go. Idzie to? Zobaczcie sobie.
Dla kogoś, kto lubi kalafior, to na pewno będzie petarda. Dla mnie nie jest niedobry dla mnie. Po prostu ja strasznie nie trawię kalafioru, mam traumę z dzieciństwa i nie lubię kalafioru. Ale to, że tam są inne smaki, to tak jakby na moje szczęście zabija trochę ten smak kalafioru. Dobra, dip truflowy. Ale powiem wam, że ten dip naprawdę dobry. Mamy za sobą rodzaj pierogów numer 1, mamy za sobą próbkę pierogów z kalafiorem. Czas na rodzaj pierogów numer 2. Rodzaj drugi pierogów wjechał i jest to kaczka, a to jest sos śliwkowy. W ogóle koleżanka poinformowała mnie, że one tutaj wszystko to robią same, czyli te sosy z wywarów, niesamowite. Zapachy też się niesamowite unoszą. Dobra, jemy sobie pierwszego takiego normalnego. Ja, taka prywatka, uwielbiam bardzo kaczkę. Macie. Na razie spróbuję sobie samego sosu śliwkowego. Jeżeli o śliwkach mowa, to musicie zobaczyć moją zeszłotygodniową wycieczkę do Bridgewater, ale nic więcej nie spoileruję. Sam sosik śliwkowy. Naprawdę dobry. Dobra, zamaczamy kaczuchę w śliwce. Dobra, po paru perypetiach. Macie, tak to wygląda. A tutaj jest sosik. Kaczucha z sosem śliwkowym. Drogie panie, jak najbardziej na plus. Rodzaj pierogów numer 3 i żeby nie było, że nie troszczę się również o moich wegańskich widzów. A mamy tutaj chickpea and caramelized onion. Dobra, czas na pieroga. Ciekawy smak, patrzcie na to. Ja go zamoczę od razu w tym. Z tym sosem ta ciecierzyca idealnie się komponuje. Ja w ogóle taką prywatę powiem wam, że kiedyś sobie też robiłem takie z ciecierzycy burgery, ale później już poszedłem na łatwiznę i zacząłem kupować u mnie w lokalnym farm shopie. Dokończam tutaj, widzimy się w studiu na podsumowanie, a skoro jesteśmy w Cardiff, to uważam, że lokalizacja studia nie może być inna niż... Siemanko, witajcie w dzisiejszym studiu. Będąc w Cardiff nie mogliśmy tutaj nie być. A gdzie dokładnie jesteśmy? Jesteśmy przy Cardiff Castle i powiem wam taki drobny sekret, że lokalizacja studia miała być troszkę inna, bo miałem sobie tutaj po tych murach pochodzić, żebyście mieli widok tutaj taki. Niestety jestem małym youtubercem, zarabiam mało pieniążków na tych moich youtubowskich wypocinach i wstęp w ogóle, żeby pochodzić sobie po tych murach i pójść do zamku, kosztuje coś około 20 funtów. I nic się w tym kierunku nie zmieni, dopóki ty, mój drogi widzu, albo moja droga widzko, nie polubicie tego epizodu i nie dacie suba. Na samym początku, zanim omówimy pierogi w Cardiff, chciałbym pozdrowić was, drogie panie. Niestety, na moje nieszczęście, nie poznałem Big Bossa, ale tak czy tak, pozdrawiam ciebie również, koleżanko. No i jak zauważyliście, ten lokal znajduje się w Cardiff Market. To jest taka, ja bym to nazwał hala targowa. Jeżeli chodzi o panie, obsługę, uśmiechnięte, miłe, doradziły, wytłumaczyły, wszystko naprawdę fajnie. Jeżeli chodzi o ich ofertę, to są tam 2 stałe pozycje z tego, co zapamiętałem, mam nadzieję, że nie przekręciłem, a reszta się zmienia mniej więcej co 3 miesiące. Fajnie, że jest tam jeszcze żurek do spróbowania, jest tam jeszcze Kolesław, a jeżeli jesteście naprawdę już wielkimi fanami pierogów, to możecie sobie zakupić tą tutaj poduszeczkę. Wszystkie linki prowadzące do pierogi Cardiff, jakiekolwiek znajdę, to tradycyjnie umieszczę w przypiętym komentarzu i w opisie filmu. Jeżeli chodzi o porcje, to ja wiedziałem, że będę chciał spróbować więcej niż jeden rodzaj pierogów, dlatego ja brałem małe. Małe porcje zawierają 4 pierogi, duże 7. Zaczynamy od pierogów z kaczką i te pierogi były podawane z sosem śliwkowym.
Porcja, którą widzicie, kosztowała 8,90. Trochę zaspoileruję, moje najulubieńsze pierogi, czyli te tutaj z beefem i z karkówką, kosztowały 9 funtów i 10 pensów. Opcja wegańska, czyli pierogi z ciecierzycą, kosztowała 8,30. Ale zanim to wszystko zaczęliśmy jeść, to wziąłem sobie puszkę napoju i ta puszka Pellegrino kosztowała funta 79. Za całość w pierogi Cardiff zapłaciliśmy 28 funtów i 9 pensów. Jeżeli chodzi o cenę, jak i smaki, to zacząłem często podkreślać w moich epizodach, że jest to sprawa indywidualna. Moją misją na starość jest po prostu pokazanie Wam tego i jak chcecie, to przyjedźcie. Dla mnie osobiście 28 funtów za 3 rodzaje pysznych, świeżo zrobionych przy Tobie pierogów w City. Nie zapominajmy, że to nie są jakieś glinki mokre albo grabowiec, to jest duże, to jest stolica. To uważam za cenę atrakcyjną. Zanim wjedzie finalny werdykt i tradycyjny apel, to takie moje szybkie przemyślenia. Cardiff, śliczne miasto. Nie mogę się doczekać, kiedy tutaj przyjadę już bez kamery, bo na pewno tak zrobię. Na pewno spróbuję sobie ponownie, mam nadzieję, innego rodzaju pierogów. Na pewno nie pożałuję tym razem hajsiwa i sobie pójdę tutaj po prostu na ten zamek. Dajcie znać w ogóle, co myślicie o tym mieście. Czy tutaj byliście, czy byliście w pierogarni? No i jakie są Wasze ulubione pierogi? Czas na werdykt, a werdykt zrobimy na tle tego tutaj pięknego zamku. Pierogi Cardiff, lokal uważam za lokal, który to są fanfary, za lokal, który smaczy, ślicznie wygląda, naprawdę fajnie, ja lubię ten koncept, taki, że wchodzicie i tam pani sobie za szybą lepi te pierożki, druga pani coś tam robi, te sosy, to wszystkie one robią, dziewczyny, wywary, no to jest chyba bardziej domowo już się nie da, nie? No chyba, że w domu to zrobisz, nie? Fajnie, uwielbiam to, fajny klimat tej hali targowej, Cardiff Market, możecie sobie tam usiąść, wypić sobie coś, naprawdę dla mnie smacz. A zanim wjedzie tradycyjny apel, to mam prośbę do Was, rodacy mieszkający na Walii albo w Walii. Po prostu od ponad roku siedząc w tym kulinarnym biznesie i szukając sobie miejscówek, często od Was i za to jestem wdzięczny, dostaję polecajki, nic nie mogłem znaleźć na temat Swansea. Jeżeli znacie jakieś lokale polskie, może z polskimi korzeniami, może z polskim twistem w Swansea albo w okolicach, to please dajcie mi znać. Dobra, wszystko mamy omówione, czas na tradycyjny apel. Po pierwsze, nie przepracowywać się. Po drugie, uśmiechać się do siebie. Nie bądźcie gburami, tak jak ja się uśmiechałem do pań, koleżanek. Koleżanki się uśmiechały do mnie. Życie jest naprawdę lepsze, kolorowsze, jak nie jesteście gburami. Po trzecie, zwiedzać UK, miasta takie fascynujące, jakim jest bez wątpienia Cardiff. Nawet takie małe miasteczko, jakie odwiedziłem, Corby, bardzo interesujące. A po czwarte, wspierajmy siebie nawzajem. Nikt za nas tego nie zrobi, cudze chwalić się swego nie znacie. I tym oto akcentem zakończamy ten epizod i widzimy się za tydzień w niedzielę, godzina 19. Tak, żeby było fajnie. UK czasu, hej!